Rolls-Royce Armored Car to brytyjski samochód pancerny z okresu I wojny światowej. Na początku Wielkiej Wojny bogatsze jednostki zabierały na front swoje rodzinne samochody. Wkrótce zaczęli je wyposażać w pancerz i uzbrojenie, co mocno zainteresowało brytyjską armię. Efekty ich działań były tak dobre, że we wrześniu 1914 roku zarekwirowano wszystkie dostępne podwozia modelu Rolls-Royce Silver Ghost, aby stworzyć podstawę dla nowego samochodu pancernego. Już miesiąc później stworzono opancerzoną nadbudowę samochodu wraz z obrotową wieżyczką, w której mieścił się pojedynczy karabin maszynowy Vickers Mark I kalibru 7,7 mm, chłodzony wodą. Grubość pancerza sięgała tu do 12 mm, a za napęd posłużył tu sześciocylindrowy silnik napędzany benzyną o mocy 80 koni mechanicznych, który umożliwia mu rozpędzenie się do 72 km/h. Pierwsze 3 egzemplarze trafiły na front 3 grudnia 1914 roku i nie odegrały tam znaczącej roli, ponieważ okres walk manewrowych w tamtych rejonach dobiegł już końca, więc w efekcie wysłano je do walki na Bliskim Wschodzie, gdzie okazały się być bardzo skuteczne. Po I wojnie światowej zbudowano dwie nowe generacje, Rolls-Royce 1920 i Rolls-Royce 1924. W pierwszym z nich pogrubiono nieco pancerz oraz zmieniono koła ze szprychowych na pełne, a w drugim dodano kopułkę dowódcy. W Wielkiej Brytanii wyprodukowano dokładnie 120 sztuk tego modelu. Samochody pancerne od Rolls-Royce'a służyły w wielu frontach na przestrzeni wielu lat, przede wszystkim w I wojnie światowej, w irlandzkiej wojnie domowej, a także miały one swoje epizody na początku II wojny światowej. A tak prezentuje się klockowy model Rolls-Royce'a. Jest to naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja, dosyć przyjemnie mi się ją budowało, no bo jest to taki dosyć nietuzinkowy model jak na Kobi. Nie jest on może specjalnie przekombinowany, nie mamy tu jakichś mega wyszukanych technik budowania, ale naprawdę wydaje mi się, że jest to model warty uwagi. Dodatkowo ten model jest uatrakcyjniony poprzez ten ciemnozielony kolor, który mieliśmy już w innych modelach Kobi, na przykład w takim Churchillu. No i przyznajcie, że te modele po prostu wyglądają bardzo elegancko, no i pasują do siebie, tak? To są maszyny z tego samego kraju, widać podobny ryd designerski, no i dodatkowo poprzez ten kolor na pewno będą się wyróżniać na naszych półkach. Tutaj jeszcze na tym Rolls-Royce widzimy parę takich wstawek innego koloru, na przykład te takie stopnie, które są brązowe, albo te wnętrza tych piast od kół, które są złote, co też jest ciekawe. No ale dobra, może zacznijmy sobie od dodatków, które mamy w tym zestawie. Po pierwsze, oczywiście jest to plakietka z nazwą zestawu. Tak, dalej mamy figurkę brytyjskiego żołnierza z dosyć fajnymi nadrukami. No co prawda on nie ma gdzie tutaj wejść, nie ma żadnego włazu, ale tam jeszcze z tyłu jest przedział bojowy, no i ewentualnie tam możemy go sobie umieścić. No i mam jeszcze na wyposażeniu tutaj lornetkę oraz jakiś tam pistolet. A więc tak, może przejdźmy już do samej konstrukcji. Z przodu widzimy takie osłony, które były przed chłodnicą. Możemy sobie je otworzyć i tam faktycznie no, możemy zobaczyć, że jest jakby lekko zarysowana właśnie ta chłodnica. Te klapki były wykonane z dosyć cienkiego pancerza. Miały one chronić wlot do chłodnicy tam przed różnymi odłamkami, ewentualnie jakimiś takimi niskokalibrowymi pociskami. No i można było je sobie otworzyć z wnętrza pojazdu, tak aby po prostu no, ten dostęp do tej chłodnicy przez powietrze był zdecydowanie lepszy. Tak, dalej tutaj mamy lampki. One są troszeczkę za duże i ponadto powinny być jeszcze tutaj takie większe klosze umocowane tutaj przed tymi błotnikami. No ale dobra, tego nie będę się czepiał. I tak no dosyć fajnie wygląda ten model z tymi lampkami. Od spodu rejestracja. Dalej widzimy tutaj te koła ze złotymi tymi osiami. Naprawdę fajnie to wygląda. Mi się szczerze to podoba. Dalej te stopnie, które są zamocowane na takich rurkach, jeszcze przypięte takimi zawiasami. No i przyznajcie, że no dosyć ciekawie to wygląda. Na pewno czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy w Kobi. Dalej tutaj jest koło zapasowe. Tutaj
jest taka plakietka, która no była w egzemplarzu z Boeington, ona faktycznie tam widnieje. Tutaj jeszcze są nadruki tych klap dostępowych do silnika. Fajnie, że o to zadbano. Faktycznie, gdy popatrzymy sobie na ten model z daleka, no to absolutnie ich nie widać, ale tutaj przy głębszych oględzinach, no faktycznie można to docenić. W tym miejscu widzimy oczywiście wizjer kierowcy. No on powinien być troszeczkę większy na całej tej powierzchni tutaj, ale to no ciężko by było zrobić z klocków. Dalej przechodząc do tyłu, tutaj widzimy podwójne koła. No one powinny być troszeczkę bardziej wtopione w tą konstrukcję, żeby były mniej więcej na równi z tymi przednimi. No ale no, nie będę się zbytnio czepiał. Tak, z tyłu widzimy taką rampę, którą możemy sobie otworzyć. Tam ewentualnie jakieś skrzynki kolejne wpakować, albo nie wiem, tego żołnierza, którego tutaj dostaliśmy. No ta rampa powinna być troszeczkę mniejsza. Tutaj nawet jest zarys, jak to powinno być w oryginale, że tutaj tylko ta górna część się zdejmuje. Pewnie tutaj projektant chciał zrobić jakiś aspekt zabawowy albo coś w tym stylu. No, znowu nie będę się tego czepiał zbytnio. Mamy światełka, mamy rejestrację. Tutaj jeszcze po bokach jakieś skrzynki. Tam no niestety nic nie mamy. Można by było tam jakieś, bo ja wiem, racje żywnościowe albo narzędzia, albo jakieś części zamienne władować. No szkoda, że tutaj nic nie mamy. Tutaj pozornie nic nie ma, ale w prawdziwym Rolls-Royce tutaj powinny być takie dwie klapki, no i tutaj było jakby wejście do środka tego samochodu, no bo zobaczcie, że faktycznie przód jest całkowicie zabudowany, z boku mamy oczywiście te koła zapasowe, no i zostało nam tutaj miejsce tylko z tyłu, nie? Więc no tak, tych klapek tutaj się nie spodziewałem, ale chociaż fajnie, że są zarysowane te powierzchnie skośne, tak? Dalej wieża, moim zdaniem bardzo ładnie wykonana. Co prawda, jak się popatrzy na zdjęcia historyczne, czy też te z Boeington, no to ona jest trochę bardziej obła, ale wydaje mi się, że tutaj projektant zrobił dobrą robotę i nie ma się naprawdę czego czepiać. Z przodu jest karabin maszynowy, który jest ruchomy. Wieżyczka oczywiście jest obrotowa w 360 stopniach. Tak, tutaj w oryginalnym modelu były takie płytki 1 na 1 o wysokości pół studa. No ja sobie to zamieniłem na te trochę większe, bo nie wiedzieć czemu powstawały nam tutaj takie dziury. No i ja sobie po prostu zaślepiłem od góry. Tutaj jeszcze jest jakiś peryskop. No i co? Może przechodząc już do podsumowania, jest to naprawdę bardzo ciekawy model. Myślę, że jest on niedoceniany przez wielu kolekcjonerów Kobi, a naprawdę niesłusznie, bo tak jak już mówiłem, ten kolor nadaje tej konstrukcji wielkiej elegancji, przez co no, bardzo się wyróżnia na naszej półce. Dodatkowo no, sama konstrukcja jest też taka dosyć nietuzinkowa, no i myślę, że w niektórych momentach może po prostu zaskoczyć. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta recenzja, co myślicie o tym modelu. No i co? Ja będę się już żegnał. Trzymajcie się. Cześć.